Zobaczcie, tutaj naprawdę jakość tego jest bardzo dobra. Kładę krążek i teraz ja już nie muszę celować, tylko po prostu tą grafikę w programie po prostu nasuwam na podgląd z kamery, czyli na ten przedmiot i mam to idealnie wygrawerowane. Grawer naprawdę głęboki, zobaczcie, bardzo fajnie to wyszło, szczegółowość bardzo dobra. Proszę bardzo. Projekt naprawdę wymagający. Słuchajcie. Fajnie, szybciutko, ładnie, pięknie poszło. Cyk. No przewodów nie ma co prawda, no ale już bez przesady. Proszę bardzo. I mamy taki piękny skład. Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Za moimi plecami naprawdę spore i ciężkie pudełko, a w nim laser Creality Falcon 2 Pro. Tak jest, ci co oglądają mój kanał i moje testy laserów wiedzą, że podobny laser jest już na tym kanale, ale bez Pro, po prostu Creality Falcon 2. Dzisiaj skupimy się nad różnicami, oczywiście przetestujemy ten laser. Laser bardzo ciekawy, dużo fajnych nowych rozwiązań, dużo fajnych innowacji. Przede wszystkim kamera, także zobaczymy, to mnie bardzo interesuje, jak ona pomaga w pracy. To na pewno przetestujemy. Różne inne ciekawe rozwiązania, które Wam po drodze pokażę. Jest to maszyna w wersji 22W, także już ma naprawdę sporo możliwości. Daje nam taka moc lasera, także porobimy sobie szybciej jakieś testy. Także myślę, że nie ma co tutaj za dużo przedłużać. Pudełko zaraz wędruje na stół. I oczywiście szybki unboxing, szybki montaż, przechodzimy do testów. Tak jak mówię, skupię się również nad tą kamerą. Postaram się ją skalibrować, uruchomić przede wszystkim i zobaczyć i pokazać Wam i sobie, jak i czy w ogóle ona faktycznie tak ułatwia pracę. Przede wszystkim same, wiecie, rozmieszczenie materiału względem naszych projektów na płycie roboczej. Także nie ma co przedłużać, zaczynamy. Dobra, podchodzę do stołu, słuchajcie, ledwo się to zmieściło na tym moim 2-metrowym stole i słuchajcie, tak to wygląda. Od lewej strony tak szybciutko opowiem, co było tutaj w tym pudełku. Jak widzieliście, wszystko w piankach, mega zabezpieczone, zawsze to podkreślam, nie wiem jak oni to pakują. Tam naprawdę było wszyściutko, takie cieniutkie paseczki pianek, żeby tylko nic się nie uszkodziło i wszystko jest oczywiście w całości. Od lewej strony, słuchajcie, mamy tutaj szufladę i tutaj mamy elementy takie odnośnie obudowy. To oczywiście wszystko jest pokryte jeszcze folią ochronną, tą folię będziemy ściągać już na sam koniec. I szuflada, słuchajcie, metalowa i to naprawdę, zobaczcie, ja ją dźwigam z jednej strony, gruba blacha, nic się tutaj nie wygina, także fajnie. Szuflada, bardzo fajne rozwiązanie, ona wyląduje tutaj na dole i po prostu będziemy wycinać to, co nam wszystko przez podkładkę wpadnie na dół, wyciągamy szufladę i sobie to usuwamy, ale to już po montażu będziecie widzieć, o co chodzi. Tutaj kolejne elementy obudowy, czyli boki. Mamy tutaj dość spory wentylator, także zobaczymy, jak on będzie działał. Ten wentylator możemy sobie podłączyć przez tą rurę Spiro, dołączoną do zestawu z takiego specjalnego materiału. Myślę, że tutaj 2 metry spokojnie z tego uzyskamy, jak nie więcej. Możemy sobie to podłączyć oczywiście do jakiegoś pochłaniacza dymu. Z tego co wiem, Creality w zestawie ma taki pochłaniacz dymu. Ja oczywiście zrobię to w tradycyjny sposób, czyli tam do po prostu odciągu, ale pokażę Wam mniej więcej o co chodzi, bo te pochłaniacze też są bardzo ciekawe i warto o tym wiedzieć. I teraz kolejna, słuchajcie, mamy tutaj tradycyjnie pompkę, ona będzie na zewnątrz, pompka na takich fajnych nóżkach giętkich, także będzie fajnie się sprawowała, będzie absorbowała te wszystkie drgania. Zasilacz, kabel, przewód do podłączenia pompki powietrza. Tutaj mamy dodatkowy zestaw, tutaj śrubek, to jest odnośnie obudowy.
i różnego rodzaju akcesoria, zacisk do rury Spiro, kabel USB, pędzelek, jakaś karta pamięci i tak dalej, i tak dalej. Ten tradycyjny zestawik, te malutkie pudełko to jest wszystko odnośnie montażu tego lasera, czyli kilka śrubek, klucz i tam jakieś soczewki, ochrony soczewek zapasowe i tak dalej. Także to jest też fajne. Zobaczymy, myślę, że to będzie tak samo jak w tamtym zestawie. Tak jest, tutaj słuchajcie, o, tam jak widzicie mamy dodatkową ochronę soczewki lasera. To jest bardzo fajne i bardzo przydatna rzecz. I teraz zobaczcie, mamy tutaj oczywiście okulary ochronne i to jest bardzo ciekawy element. Mamy tutaj kamerę, czyli w jednym z elementów obudowy mamy kamerę i ją sobie podłączymy, ona nam się bardzo przyda. I teraz jeszcze oczywiście instrukcja obsługi i tutaj mamy kolejne elementy samej obudowy. I teraz te elementy, te takie malutkie profile, słuchajcie, o takim przekroju, bardzo fajna rzecz, je będziemy montować sobie tutaj w tych wpustach i to jest po prostu zamiast podkładki typu plaster miodu. Bardzo fajne rozwiązanie i naprawdę szacun. Kolejny fajny pomysł tego producenta. Także fajnie, bo to nam też oczywiście pozwoli na różne konfiguracje. Możemy to układać gęściej, możemy to układać rzadziej. Na pewnym kanale, bodajże niemieckim, widziałem, że tutaj gość bardzo się oburzył, bo powkładał to co 2, czy to nawet co 3, że to są za duże przerwy. Oczywiście możemy to sobie ustawić bardzo gęsto, jeżeli mamy jakieś super małe przedmioty, ustawimy to gęściej i problem oczywiście znika, także to sobie przetestujemy. No i sam laser, widzicie, no to jest naprawdę konkretna budowa tego urządzenia z tej strony, tak to wygląda. To już po zmontowaniu tej maszyny myślę, że go tak okręcę już w całości. Teraz póki jeszcze mamy taką możliwość, pozaglądamy sobie tutaj do środka, także widzicie, fajnie to wygląda. Wszystko porządnie, wszystkie kable poszczepiane, wszystko ma swoje miejsce, powietrze, kable prądowe również. Tutaj te wszystko jest fajnie pochowane, wszystko jest tutaj mamy pozabezpieczane, także jak najbardziej wygląda to no bardzo dobrze. Tutaj jeszcze, słuchajcie, ukrył się jeden bardzo ciekawy element, kolejne fajne rozwiązanie. Zobaczcie tutaj, na tym sporniku mamy oświetlenie, także mamy taką listwę LED, także obudowa wewnątrz będzie fajnie doświetlona, nasze pole pracy będzie doświetlone, także kolejne fajne rozwiązanie. Dobra, rozpakowałem jeszcze najważniejszy element, czyli sama głowica laserowa, głowica 22 W i w tym modelu ona jest podłączana na taką wtyczkę, a to dlatego, że są wersje tego urządzenia z głowicą o mocy 40 W, także bardzo fajnie. My mamy 22 W i dzisiaj będziemy taką głowicę testować. Dobra, słuchajcie, wszystko pięknie, ładnie, ale samo się to nie skręci, także kamera na statyw, muzyczka i taki szybki skrót z montażu tego urządzenia. Ja to podłączę i za chwilę się widzimy.
I proszę bardzo, tak wygląda złożony i uzbrojony laser Creality Falcon 2 Pro. Słuchajcie, mam uśmiech na twarzy, bo naprawdę robi wrażenie. Fajna maszynka, masywna, dużo fajnych rozwiązań. Słuchajcie, przelecimy tak szybciutko. Słuchajcie, z przodu mamy tutaj, no troszeczkę cierpliwości trzeba do poskładania tej obudowy, za to fajnie to chodzi. Mamy tutaj bardzo szeroko się otwiera, bardzo dobry dostęp do całej płyty tutaj w środku. Teraz słuchajcie, z tej strony, z przodu od frontu mamy tutaj tą szufladę, o której mówiłem. I to jest świetna rzecz, bo słuchajcie, tutaj jeżeli będziemy grawerować, znaczy wycinać dużo, te małe elementy będą nam spadać w dół i usunięcie ich będzie bardzo łatwe albo z szuflady, albo wyciągamy sobie całą szufladę, wysypujemy to i mamy to z głowy. Także bardzo fajnie. Z tej strony, słuchajcie, oczywiście mamy tutaj włącznik kluczykowy, tutaj mamy wyłącznik awaryjny, grzybkowy, z tej strony wyłącznik główny, zasilanie USB typu C do komunikacji z komputerem, microSD, możemy sobie projekty tutaj oczywiście wykonywać prosto z karty microSD. Z tej strony prosty panel, mamy tutaj komunikację, nawigację lewo, prawo i tak dalej, homing, ramę projektu, no i oczywiście start, stop, czy tam pauzę. Z tej strony mamy tutaj regulację przepływu pompy, tej pompy powietrza i tutaj mamy podłączenie tej pompy, również tutaj mamy wąż doprowadzający powietrze, tutaj nam sprytnie aż tam do głowicy laserowej. I teraz słuchajcie, włączymy sobie ją, cyk, zamkniemy sobie to elegancko, włączymy i wszystko rusza elegancko, zaczyna się. No i dobra, teraz z ciekawych elementów obudowy mamy z tej strony włącznik światła, czyli zapalamy sobie oświetlenie i mamy tutaj oświetlenie LEDowe. Tutaj ono jest z tej strony z przodu, tutaj nam się ładnie świeci. Możemy sobie to wyłączyć w tryb automatyczny, czyli będzie nam się załączać, gdy po prostu zaczniemy jakiś projekt. Teraz zauważcie, że tutaj, gdy zamykam tą pokrywę, tutaj mamy dwie diody. One teraz są takie czerwone, teraz są niebieskie. Tutaj mamy czujnik otwarcia obudowy, czyli jeżeli jakiś tam nasz brzdąc mały, czy ktoś by to otworzył, a pracowałby tutaj laser, no to laser automatycznie się wyłączy, także bardzo fajnie. I z tej strony mamy jeszcze wentylator. Ten wentylator, tutaj podłączyłem już ten wąż i teraz zobaczcie jak to wygląda, patrzcie. Wyłączę go jeszcze raz. Przykleiłem tutaj taśmę i teraz załączam wentylator. I zobaczcie, naprawdę fajnie on tutaj daje. Inaczej Wam nie jestem z tego w stanie pokazać, także mam nadzieję, że będzie fajnie sobie dawał radę. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy, tutaj mamy dodatkowo oprócz takich fajnych naklejek, które nam producent tutaj podrzuca, to oczywiście chodzi mi o tą kartkę. Jest to kartka do kalibracji kamery i ja od tego zacznę. Słuchajcie, muszę sobie to skalibrować, bo tej kamery jestem bardzo ciekawy. Nie miałem jeszcze kamery w żadnym laserze, a to jest bardzo fajna funkcja. Bardzo ułatwia pracę, także mam nadzieję, że sobie z tym poradzę raz, dwa. No i przejdziemy do jakichś testów. Bardziej w sumie będę się skupiał dzisiaj na tej obudowie. Oczywiście testy przeprowadzę, jakieś tam projekty mam do wykonania, także postaram się, żeby coś fajnego powstało na tym laserze i żeby Wam pokazać różne możliwości tego lasera i cięcie, i grawerowanie, i coś tam jeszcze wymyślę. Również właśnie użycie tej kamery chciałbym pokazać i się sam przekonać, czy faktycznie tak ułatwia pracę. Również chciałbym się skupić na bezpieczeństwie używania tego urządzenia, na tym systemie odciągu dymu, na tej obudowie, o tym już w podsumowaniu. A teraz ja się zabieram za podłączenie laptopa, kalibrację kamery i przechodzę do jakichś ciekawych projektów. Dobra, słuchajcie, kamera ogarnięta, jest skalibrowana, działa świetnie. Pokażę Wam tylko tak mniej więcej, o co tutaj chodzi. Nie jest to trudne, jak się oczywiście już wie. Słuchajcie, tutaj w zakładce Laser Tools mamy 2 kroki odnośnie kalibracji kamery. Skalibruj obiektyw kamery i skalibruj wyrównanie kamery. Zaczynamy od tego pierwszego. Wyskakuje nam takie okno. Wybieramy tutaj Creality Falcon Camera, czyli kamerę, która jest zainstalowana w tym laserze. I mamy tutaj podgląd. I teraz słuchajcie, to jest najważniejsza rzecz. Zaznaczamy standardowy obiektyw. Nie rybie oko, bo kalibracja jest wtedy bardzo trudna, wręcz niemożliwa. Ja straciłem tutaj dużo czasu, aż w końcu no, okazało się, że trzeba wybrać tutaj standardowy obiektyw. I gdy już to mamy wybrane, dajemy dalej.
I teraz tutaj mamy wszystko opisane. Musimy umieścić tą kartkę, która była tutaj dołączona do tego lasera. Jeżeli jej nie mamy, to możemy sobie ją tutaj wydrukować, nie ma problemu. I tak jak tutaj zobaczycie na tych instrukcjach, po kolei ustawiamy ją na środku i robimy odczyty. I po kolei będzie nam tutaj ten kreator podpowiadał, gdzie ta kartka ma kolejno wędrować. I teraz tutaj, tak jak jest napisane, 0,3 wynik jest idealny, mniej niż 1,0 jest tolerowany, także tutaj teraz mamy kartkę ustawioną i klikamy tutaj zarejestruj i my mamy wynik 004 i pisze nam, że jest OK, możemy dać dalej i teraz zobaczcie, pokazane jest, że kartkę dajemy teraz tutaj na dół, dajemy na dół karteczkę i teraz w momencie, gdy nam tutaj zasłania, to oczywiście możemy sobie tą głowicę przesunąć i rejestrujemy kolejny odczyt i mamy 008, tak samo dalej i mamy teraz kolejną pozycję i tak dalej, i tak dalej. Ja już to mam zrobione, nie będę tego robił drugi raz, bo mam tutaj wiadomo, im lepszy wynik, tym lepiej, bo mam to fajnie zrobione. Kolejna rzecz, kolejny krok i skalibruj wyrównanie kamery. I teraz wybieramy sobie, gdzie mamy zamontowaną kamerę. My mamy zamontowaną na profilu u góry. Wybieramy kamerę, Creality Falcon kamera. Mamy podgląd, dajemy dalej i teraz sobie tutaj ustalamy grubość materiału, który tam musimy sobie coś tutaj włożyć, na czym sobie wydrukujemy obraz próbny do tej kalibracji. Ja sobie tutaj tak na szybko, te materiały tam również dostajemy w komplecie, ale to jest bez znaczenia, co sobie tam włożymy. Mamy włożone, oczywiście tutaj odległość już musimy sobie pod ten materiał ustawić, ja mam za wysoko, także odłożę kamerę i to zrobię. Dobra, słuchajcie, mam to ustawione. Za pomocą tego przyrządu, tutaj są takie stopnie, jest opisany jaki stopień, na jaką wysokość ustawiamy głowicę odnośnie obrabianego materiału. Także to jest bardzo proste, dwie śrubki, głowica góra-dół bez problemu. I teraz słuchajcie, zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj zmniejszymy sobie go troszeczkę, 140 było OK. I możemy sobie, tylko zbazujemy sobie go, żeby on nam tutaj wrócił elegancko. Zrobimy sobie tutaj kadr, że na pewno nam się zmieścił tutaj na tej naszej próbce, zmieści się OK. I tu zobaczcie, jest już pokazane, co będziemy drukować, znaczy co będziemy wypalać. To jest taki obraz testowy, 1, 2, 3, 4 takie punkty. Musimy to wypalić i przejdziemy do następnego kroku. OK, mamy to, słuchajcie, wygrawerowane. Teraz wracamy z powrotem do komputera i teraz zobaczcie, dajemy sobie oczywiście dalej. Uciekamy kamerą do góry, znaczy się głowicą do góry, przepraszam, żeby nam tutaj nic nie zawadzało. I teraz klikamy rejestruj obraz, mamy ten obraz i teraz słuchajcie, za pomocą powiększenia tego obrazu musimy zaznaczyć środki tych pól, czyli numer 1, 2, 3 i 4 po kolei. Dajemy dalej i teraz mamy tutaj za pomocą powiększ, ale ja to zrobię sobie tutaj klikając i teraz słuchajcie, wybieramy jak najdokładniej środek tego pola, klikamy 2 razy lewym przyciskiem myszy, cyk i tak po kolei przesuwamy, cyk, cyk i ostatnia czwóreczka. Cyk. I mamy zaznaczone, słuchajcie, dajemy dalej i kalibracja ta też jest również zakończona. Ja tego nie będę zatwierdzał, bo już tak jak mówiłem, mam kalibrację zrobioną i wyszła mi ona bardzo fajnie. I teraz słuchajcie, ostatnia, bo tutaj w tym miejscu nie mamy zakładki odnośnie kamera, musimy ją sobie po prostu włączyć i tutaj szukamy, sterowanie kamerą, ptaszek i pojawia nam się tutaj nasza kamera, proszę bardzo. I teraz słuchajcie, wiecie, na czym polega cały bajer? Ci, którzy nie wiedzą, proszę bardzo, zaktualizuj nakładkę. Kamera jest już na naszym polu roboczym, mamy podgląd i teraz zobaczcie, zabierzmy sobie to i załóżmy w
wkładamy jakiś detal albo kilka detali, załóżmy to będzie nasza próbka i chcemy sobie na tym idealnie coś wygrawerować. I teraz nie musimy celować jakoś tam specjalnie, tylko po prostu przechodzimy do komputera, dajemy tutaj zaktualizuj nakładkę i mamy teraz już tutaj ten przedmiot na naszym polu roboczym widoczny i teraz obojętnie, czy otworzymy jakiś plik, no ja zrobię prosty napis, bo jedną ręką tutaj mi będzie po prostu niewygodnie. Będę Wam część pokazywał, damy piękne BB i teraz słuchajcie, cyk, powiększymy to. No dobra, bez znaczenia i teraz przechodzimy już do grawerowania. Pięknie, pięknie, start. I teraz zobaczcie, teoretycznie laser musi trafić w miejsce naszego zaplanowanego grawera, czyli ten detal, który tam jest, będzie tak zagrawerowany, jak żeśmy to ustawili tutaj w programie. Oczywiście to jest fajne, jak chcemy, wiecie, kilka detali tak zrobić. No możliwości jest naprawdę mnóstwo. Ja tutaj już robiłem różne testy. Tutaj jakąś tam grafikę robiłem na tych krążkach testowych. To są oczywiście jakieś tam odpady z jakichś poprzednich projektów, ale gdy chcemy coś, nie wiem, na przykład jakieś napisy na portfelach w odpowiednim miejscu, to żeby nam to wyszło prosto, nie krzywo, no to myślę, że no, taka kamera bardzo, bardzo ułatwi nam pracę. To nam się graweruje, słuchajcie, też bardzo fajne jest, że możemy wykorzystać po prostu odpady różnego rodzaju pozostałości z jakichś innych projektów. Wtedy naprawdę możemy to wykorzystać. Tutaj mam akryl, z niego również tutaj sobie zaprojektuję na szybciutko takie dwie maskownice do auta odnośnie chłodzenia. To jest nieistotne, zobaczycie, ale fajnie, bo sobie po prostu mogę ten materiał wykorzystać do zera dzięki takiej kamerze. Również jakieś pozostałe sklejki, tego się nie wyrzuca. Zawsze tutaj można upchać jakichś tam różnych kolejnych projektów. Także jest oszczędność materiału. OK. I proszę bardzo, całkiem nieźle. Dobra, słuchajcie, pora na jakieś podsumowanie i słuchajcie, nie będzie to takie podsumowanie odnośnie co tam zrobiłem i jak to działało. To też oczywiście przelecimy przez takie informacje, ale tak jak mówiłem na początku, to jest grawerka laserowa Creality Falcon 2 w wersji Pro. U mnie na kanale już znajdziecie taki laser bez tego Pro, czyli po prostu Falcon 2 i słuchajcie, jest on
tam, w tamtej części warsztatu. Tak naprawdę jest to laser, na którym najchętniej pracuję, dlatego jest tutaj na stałe, ale wracamy do Pro i dzisiaj ja się skupię nad różnicami pomiędzy tamtym laserem a tym. I podstawowa informacja jest taka, że oba lasery mają tą samą głowicę w wersji 22 W. I tu jest to rozwiązane tak, że ta głowica jest odłączana. Ma tutaj w tym module w środku, ma już tutaj zainstalowaną wtyczkę i to jest bardzo dobrze, bo możemy sobie tą głowicę wymienić na głowicę 40W, bo ten laser również znajdziecie na stronie producenta w wersji 40W, także fajnie, bo z biegiem czasu możemy się wyposażyć w kolejną głowicę i załóżmy wymieniać głowicę, oszczędzać przy okazji te głowice w zależności od jakie prace wykonujemy. Wiadomo, do grawerowania tej mocy nam jest mniej potrzeba, do cięcia więcej. Podstawowe różnice to jest oczywiście, mamy go w wersji zabudowanej. Obudowa jest naprawdę super, słuchajcie. Tutaj mamy profile aluminiowe, mamy fajną, otwieraną obudowę, mamy bardzo dobry dostęp. Tamta obudowa jest otwierana tylko z przodu, no i ten dostęp jest niestety troszkę utrudniony. Jest tam też ciemno, nie ma tam żadnego oświetlenia. Tutaj mamy pasek diode LED. To widzieliście na filmie, pokazywałem to, jak składałem laser. Mamy doświetlenia wnętrza tej komory. Mamy tutaj w komplecie, teraz zajrzyjmy do środka, taką podkładkę, która zastępuje plaster miodu z takich profili wkładanych tutaj. Widzicie, no oczywiście tutaj one są troszeczkę tymi wszystkimi sokami ze sklejki, żywicami obsmarowane, a to jest normalne. I to fajnie się wszystko sprawuje. Mamy to tak rozłożone, jeżeli potrzebujemy grawerować, wycinać mniejsze elementy, możemy sobie to poprzekładać gęściej, nie ma problemu. I super, najlepszą sprawą w tym rozwiązaniu jest ta oto szuflada. Każdy, kto używał lasera z plastrem miodu, wie, o co chodzi. Pod plaster miodu mamy blachę i te wszystkie drobinki nam wchodzą w ten plaster miodu i trzeba go co jakiś czas, nawet gęsto przy takich większych projektach czyścić. Tutaj mamy szufladę, zmiotka. Tak naprawdę to moglibyśmy sobie tutaj jeszcze taką jakąś wkładkę zrobić z byle czego, żeby wyciągać, wysypywać. No, za późno, nie pomyślałem o tym wcześniej. I teraz tak, mamy obudowę, mamy oświetlenie, mamy głowicę wymienną głowicę i teraz kamera, w środku kamera, słuchajcie, świetna sprawa, naprawdę robi to robotę. Tutaj mamy ten moduł kamery. Instalacja w programie Lightburn jest naprawdę prosta, szybka kalibracja. Ja tam troszeczkę musiałem o tym niestety przy tym posiedzieć, no bo robiłem to pierwszy raz i że tak powiem, zacząłem źle, w końcu doszedłem, o co chodzi, ale Wam mniej więcej wytłumaczyłem, także będzie taka potrzeba w przyszłości, bo myślę, że takich laserów z kamerami będzie coraz więcej, bo to jest mega wygodne, możemy naprawdę sobie wszystko pięknie pozycjonować. Widzieliście, robiłem takie krążki, kładę krążek i teraz ja już nie muszę celować, tylko po prostu tą grafikę w programie po prostu nasuwam na podgląd z kamery, czyli na ten przedmiot i mam to idealnie wygrawerowane. Mamy tutaj wentylator, który nam wyciąga dym z tej obudowy i w moim przypadku to idzie na zewnątrz. W ofercie producenta jest jeszcze taki pochłaniacz dymu z filtrem węglowym, też super sprawa. Nie testowałem takich urządzeń, także, ale jeżeli ktoś na przykład by chciał, nie wiem, gdzieś używać tego, gdzie nie ma możliwości wydobycia tego na zewnątrz budynku, no to taki filtr jest bardzo dobrym rozwiązaniem. W zestawie mamy również pompę powietrza. Pompa powietrza taka sama jak w tamtym laserze, daje radę bez problemu. Mamy tutaj jej płynną regulację. I słuchajcie, teraz przejdźmy już do tych projekcików na szybciutko. Tutaj mam taki blacik, który sobie wygrawerowałem. To jest po prostu blacik z mojej zabudowy do mini kampera. Ci, co oglądają, śledzą mój kanał, wiedzą, o co chodzi. To jest jeden z tych blacików. Mamy tutaj grawer, połowa takiej grafiki, bo tak to sobie wymyśliłem, i napis to już jest zwykła czcionka, którą sobie tam wybrałem. Grawer naprawdę głęboki, zobaczcie, bardzo fajnie to wyszło, szczegółowość bardzo dobra. Ten laser generalnie nie ma problemu, także nie będę się tutaj jakoś rozgadywał nad jego możliwościami. Tutaj naprawdę Was odsyłam do filmu na moim kanale o laserze Falcon 2. To jest, tak jak mówiłem, ten sam laser, ta sama głowica, także możliwości będzie miał takie same. Jednak zrobiłem takie podstawowe testy, no bo tak jak mówię, no nie każdy widział ten film. Mamy tutaj na przykład klejonkę
sosnową, 20 mm, no i słuchajcie, ten laser sobie w wersji 22W, przypominam, z takim materiałem radzi bez problemu. Zobaczcie, tutaj naprawdę jakość tego jest bardzo dobra. Tak jak mówiłem, ja nie jestem zwolennikiem takich siłowych testów, robię to, bo wiem, że niektórzy są ciekawi tych maksymalnych osiągów. Ja już powtarzałem to kilkakrotnie, nie robię testów, gdzie jest przejść 10, 15, 20, bo dla mnie to nie ma sensu, bo takie projekty są po prostu zwyczajnie bez sensu. Nikt nie będzie robił projektu na 20 przejść. Mój ulubiony materiał, słuchajcie, zobaczcie, tutaj to już w ogóle nie ma problemów, aż trzymam, bo chce mi wylecieć. MDF 9 mm, również 12 mm bez problemu. Taki MDF, zobaczcie, jakość cięcia bardzo dobra. Naprawdę bardzo dobra jakość cięcia. 2 przejścia na spokojnie, 2 przejścia, on sobie z tym bez problemu radzi. Teraz mamy kolejne takie kratki wentylacyjne zaprojektowane na szybko przeze mnie. Jest to również rzecz, która jest mi potrzebna do zabudowy, czyli obudowy stacji energii. Tam o tym też robiłem film, w sumie sami żeście mi zwracali uwagę, że tam musi być wentylacja. Ja mówiłem, że tak, oczywiście będzie i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, takie dwie tablice imienne będą do mojego auta w pracy. Już dawno miałem sobie to zrobić, także fajnie, szybciutko, ładnie, pięknie poszło. Tak to wygląda. I za chwilę Wam pokażę gwóźdź programu. Projekt po prostu bardzo ciekawy dla mnie, zważywszy na moją pracę zawodową, ale też to, co daje taka maszyna w takiej wersji, te długie projekty, słuchajcie, mega wygodna praca, po prostu to się nic nie dymi. Ja naprawdę robiłem filmy o laserach w takich warunkach, no dość szkodliwych, bo gdzieś ten dym zawsze uciekał, albo pracowałem bez obudowy. Jakieś wiatraki tu stały w połowie warsztatu, na końcu, drzwi uchylne, to wszystko nie działa. Pamiętajcie, musicie sobie przygotować stanowisko pracy, żeby to było dla Was bezpieczne. I to, co powtarzałem bardzo, bardzo często, taki zestaw, taki gotowiec naprawdę daje nam fajne możliwości, na fajne hobby. Wystarczy kawałek, jakiś malutki kąt w piwnicy, stawiacie taką maszynę i wybór należy do Was. Albo kupujecie, tak jak Falcon 2 zwykły, czy inny laser, po prostu i sami budujecie obudowę, to tamto. Jasne, oczywiście, ten laser swoje pieniążki kosztuje. Ja gwarantuję, że tutaj naprawdę jakość jest duża. Ja bardzo chętnie sięgałem i sięgam po ten laser. Nigdy tu się nie ma ani z komunikacją, nie ma żadnych problemów, ani z mocą. To, co on ma zrobić, to zrobi, wiadomo. I pracuje naprawdę świetnie. Teraz słuchajcie, pójdę po ten projekt, który naprawdę wymagał dużo czasu. Pokażę Wam go, przyjrzymy się, zobaczycie, że naprawdę tym laserem można robić fajne, duże projekty. I proszę bardzo, słuchajcie, tutaj mamy ciągnik siodłowy marki DAF. Proszę bardzo. Projekt naprawdę wymagający. Słuchajcie, szczegółowość jest naprawdę duża. Tutaj mamy stopnie, wszystko w środku, siedzenia, łóżko. Siodło, zobaczcie, nawet jest z blokadą, tak jak w moim DAFie. No i oczywiście każdy ciągnik musi mieć naczepę. Proszę bardzo, jest i naczepa. Również naprawdę fajny projekt, super. No słuchajcie, no zobaczcie sami, są łapy, są te, no wszystko jest po prostu. 3 ośki, nadkola, z tyłu, belka, lampy. Proszę bardzo, zapinamy naczepę. Cyk. No przewodów nie ma co prawda, no ale już bez przesady. Proszę bardzo, i mamy taki piękny skład. Także słuchajcie, ale dobra, teraz na poważnie. Słuchajcie, to był projekt, który naprawdę wymagał dużo czasu. Dużo formatek wypalonych, dużo części, bardzo dużo części. I tak jak mówię, tutaj ten komfort pracy jest bardzo duży, słuchajcie. Zobaczcie, ile tutaj tego było. Naprawdę było tego wycinania troszkę tutaj. Także to jest fajne, że no Was tutaj to nie męczy. Jest ta radość, możemy pracować. I oczywiście to może być maszyna, od której możemy pomalutku już myśleć troszeczkę bardziej właśnie profesjonalnie, jak najbardziej, no bo po prostu mamy wszystko, co jest nam potrzebne, no do bezpiecznej, wygodnej pracy. Dobrze, moi mili, myślę, że będziemy kończyć. Przedstawiłem Wam ten laser w tej wersji.
tak jak umiałem, ja dostrzegłem w nim naprawdę kilka fajnych cech. Na mnie duże wrażenie zrobiła ta kamera wbudowana. Daje to świetne możliwości w momencie takiej personalizacji jakichś przedmiotów, jakiś, nie wiem, załóżmy grawer na portfelu czy coś takiego. No to gdzieś, gdzie nie możemy się pomylić, to naprawdę ułatwia pracę, wsadzamy, robimy podgląd kamery już w samym programie i to, co chcemy zrobić na tym przedmiocie, nasuwamy, a nie celujemy, jakieś ramy i tak dalej. Wiadomo, że na wszystko jest sposób, ale jest to pewniejsze, łatwiejsze, no i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, słuchajcie, moje projekty są gotowe, wszystko ląduje, to zabieram do pracy. To będzie oczywiście w takim samym DAF-ie. No dobra, ten jest XG, ja mam XF-a, ale też nowy. Także tak to wygląda i chłodnia, także no windy nie ma z tyłu. Dobra, co ja gadam. Dzięki bardzo. I tak jak mówię, więcej informacji zachęcam, zapraszam Was na stronę producenta. Link oczywiście w opisie. Jeżeli uda mi się zdobyć jakiś kod rabatowy, to jak zwykle również go tam umieszczę. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na kolejne filmy. Majsterkujcie, miejcie hobby, bo to jest najważniejsze. Człowiek powinien mieć hobby. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się, hej. I co? Jak obejrzeliście do końca, to napiszcie oddechy do dechy. Dzięki bardzo, cześć. Pozdrawiamy.